Tym razem naszą wycieczkę znów zaczynamy. Po ciemku wracam ze swojej pracy również, tylko tym razem warunem. Trochę hamulec mi popiskuje z przodu, ale no nie mam kluczy, żeby wyregulować hamulca. Muszę po prostu regulacji zrobić. A tak rowerek prezentuje się prawie w całkowitej ciemności. Mówię prawie, bo tutaj jest droga oświetlona, ale tu mamy ciemno. Z tyłu jest jedna centralna dioda, no dosyć widoczna. Przód, niestety przód ma dają światło takie bardziej skupione, widzicie, takie o. Na kamerze wygląda to tragicznie, że jest słabe, ale jest wystarczająco. Wyświetlacz, słuchajcie, no pali się taką mocą, pewnie go można zmniejszyć w ustawieniach, jeszcze nie doszedłem jak, ale o dziwo nie oślepia, tak jakby się to mogło wydawać. Jest całkiem znośny, no mówię, tu widzicie, z przodu trochę oświetla lampka w ten sposób i ma taki wydłużony strumień, taki nierozproszony, skupiony bardziej w taką zetkę, jak Zorro, trochę rozmyte Z. Światło trochę dalej, można oczywiście trochę dalej pociągnąć, ale nie chcę oślepiać ludzi. Światło nie jest złe, choć mogło być lepsze, ale i tak uważam, że jest całkiem nieźle. Powiem wam, że Warun doskonale sobie tak samo radzi w takich zimowych warunkach. Teraz to, co widzicie przede mną, no tutaj akurat może nie, ale zaraz zobaczycie, jest normalnie lód. Ja jadę po naprawdę szczerym lodzie. No tutaj może jeszcze nie jest tak wyślizgane, ale wierzcie mi, czasami jest lodogryf. Jak już jedziecie po takim lodzie, to ważne, żeby nie robić agresywnych ruchów w lewo czy w prawo, bo wierzcie czy nie, tylne koło, choć ma mały power w stosunku na przykład do motoru, potrafi zakręcić i się możecie wyglebić. Ja już tak się wyglebiłem. Warunem do pracy nie ma najmniejszego problemu, jeździ się bardzo wygodnie, komfortowo. Zaznaczę tylko, że nie mam tutaj swojego siodełka, które zmieniam z roweru do roweru ze sztycą Schulza G2. Jest tutaj fabryczny Waruna, fabryczne siodełko. No, jest twardsze, ale szerokie i też wygodne. To muszę przyznać. Ja bym kupił ten rower, jakbym jako pierwszy elektryk miałbym ten rower z tym siodełkiem, to podejrzewam, że długo bym nie kupił nowego, bo dopiero dyskomfort czuję przy dłuższej na przykład jeździe. Wszędzie zielone, co jest grane. Dobra, słuchajcie, będę musiał pojechać w takim razie inaczej. Nie, tu pojadę, dobra, tu pojadę. Tu. O, i to jest ta alternatywa. Ja tutaj nie będę jechał teraz w lewo, tylko polecę sobie parkiem w tą stronę. Tutaj jest, no zobaczcie, tu aż się świeci, kurde, lód. A ja sobie szmącę po tym lodzie. Do pierwszego błędu oczywiście. W sumie nawet nie wiem, czy tu idzie ścieżka dalej, czy po prostu chodnik. Znaczy tutaj mamy jakąś ścieżkę, tak, już tutaj ścieżka jest, patrzcie. Możemy sobie jechać i sobie zamierzam tego dokonać. Tu, dobra, szybko bo miga. No proszę, jak elegancko, zielona fala. Jedyny minus, jaki dostrzegam w tym rowerze, to naprawdę tutaj trzeba zrobić cały obrót, a nawet więcej, żeby ten rower ruszył. Chodzi mi o czujnik pas, czyli czujnik obrotu w pedałach. Więcej po prostu trzeba popedałować, zanim jakiekolwiek wspomaganie ruszy. Ale to wiecie, to jest taki tam mały minusik, bo w sumie to się nie zwraca uwagi podczas jazdy, to jest tylko dyskomfort przy ruszeniu. No ale mamy tutaj manetkę, którą zaznaczę, możemy sobie wymienić na zwykłego gripa, bez manetki, który także jest w komplecie. Dobra, teraz mijamy Galaxy. Ci, co mnie oglądają cały czas, wiedzą, co to Galaxy, po lewej stronie. Dojeżdżamy tutaj z innej strony zupełnie. O jest. Ścieżka rowerowa nowa, krusza. Gdzieś taka krzywa. Dzisiaj jest niedziela, 5 grudnia 2024, więc ruchu nie powinno być żadnego. Praktycznie widzicie puste drogi. Fajnie, super.
Tutaj dojeżdżamy do skrzyżowania, które znacie. Ostatnio jechałem w prawo i tam do końca, a teraz pojadę tu w lewo, gdzie początkowo miałem wtedy jechać tutaj. Niestety ta trasa wiedzie tutaj. Już nie częściowo nie ścieżką rowerową, tylko musimy pojechać tu. Kurde, ta godzina to łażą takie pijaszki, kurde. Taka droga nieposypana. Chociaż nie, widzę, że tutaj jest spoko. Tutaj tylko częściowo ta trasa się różni. Jest taka alternatywna, bo zaraz jedziemy na trasę moją standardową, więc tam się wyłączy i spotkamy się już na głębokie, jak będzie świtać. Zobaczcie, jak pusto, elegancko. No i to jest moja standardowa trasa, którą już zapewne znacie. Więc sayonara do głębokiego. No tak powiem Wam, myślę, że tak w takich zimowych warunkach Warun ma trochę niższy zasięg niż NGW, bo około 40 km. Myślę, że w lato to będzie około 60. Mówię o 3. stopniu wspomagania, to takim spoko wspomaganiu, gdzie spoko się jedzie, nie? Bez wysiłku, że tak powiem. No spowodowane jest to tym, że no jest zimno, bateria 12 godzin, jak ja stoję w pracy, jak ja jestem w pracy, 12 godzin rower stoi na zewnątrz w tej zimie. No i zasięgi spadają. NGW tak samo. No myślę, że tam w NGW to też około 45 do 50, też taki zasięg będzie, to troszeczkę mniej. Choć niby baterie są takie same. Nie no, rowerek bardzo przyzwoity, muszę powiedzieć. Też fajnie się prezentuje. Hamulce tutaj są mechaniczne, ale powiem Wam, brzytewki. Normalnie brzytewki są. Rower staje dęba i naprawdę tu w tym rowerze nie trzeba zakładać hydraulików, bo nie jest to konieczne. 7 przerzutek, a ja powiem Wam, jeżdżę i w ogóle nie używam tych przerzutek, no bo mówię, bo w elektrykach się nie używa, ale jest spoko. Bardzo fajny, czytelny wyświetlacz. Wszystko na nim widać. Pilocik. Bardzo prosty w obsłudze. Chociaż te przyciski powinny być troszeczkę większe, moim zdaniem skromnym, ale nawet w tak grubych rękawicach łatwo jest trafić i zmienić przełożenie. Oponki, jakie dostajecie, to taki klocuszek, bardzo fajny, choć mniejszy niż w NGW, ale trzyma się idealnie drogi, nawet takiej zaśnieżonej lekko. Także jest całkiem spoko. Amortyzacja z przodu daje radę. Podjazdy pod jakieś krawężniki, czy w jakimś takim cięższym terenie. Fajnie to tłumi, fajnie się jeździ. Na baterii Wam już nie będę pokazywał. Tutaj na dole dam Wam też odnośnik do filmu z takiej większej prezentacji, jak to tam wszystko wygląda, jak ten rower się składa, bo też tam prezentowałem. Rower ma bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o regulację. No, tutaj wysokość można sobie, słuchajcie, bardzo wysoko, zobaczcie, podregulować. Wysoki facet też da radę. Ja sobie zrobię po swojemu, bo jestem niski facet. A tak samo tutaj to możemy sobie do góry to kierownicę pierdyknąć i fajnie się jedzie. Ja lubię na najniższy jeździć. Radek bardzo często jeździł na tym rowerze, mój kolega. Ja mówię, żeby sobie jeszcze opuścił niżej. Jest to do zrobienia, chociaż to jest jakiś taki ogranicznik, nie wiem czy można. Może nie wiem, no wszystko się da zrobić. Ten rower, akurat ten model, nie ma składanych pedałów, ale to jest tam żaden minus, bo ja w drugim rowerze mam składane i rzadko z tego korzystam, praktycznie w ogóle. No ja akurat nie muszę, bo mam busa, więc to wszystko zależy co i jak. Jak już wspominałem w swojej gadce wcześniej, mamy do dyspozycji, manetka tutaj jest, ale w komplecie dostajemy również zwykłego gripa bez manetki. Jak ktoś nie chce, ktoś się boi, może zlikwidować manetkę, nie ma żadnego problemu. Dobrze, będziemy kończyć. Zaznaczę tylko, jak ktoś chce kupić taki rowerek, no to oczywiście link także znajdziecie w opisie filmu. Kończymy sprawę, jadę do domu, bo jestem po swojej nocce, spać mi się chce. Kurde, fajnie się prezentuje ten rower, naprawdę, podoba mi się. Oponki tutaj są grubasy, to są 20 x 4, naprawdę fajnie wybaczają wszelkie nierówności,
fajnie się na tym naprawdę fajnie jeździ. No i tutaj w przeciwieństwie do NW, zobaczcie, koła nie są takie pełne aluminiowe, są szprychowe. Ja jestem zwolennikiem jednak pełnych opon niż szprychowych, ale wiem, że zdania są tu podzielone. To jest kwestia gustu. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Trzymajcie się i do następnego.